Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii i z chemii. Temat dzisiejszego nagrania to stawonogi. Stawonogi jest to najliczniejsza grupa zwierząt pod względem liczby gatunków i biomasy. Opisano ponad 1,1 miliona gatunków tych organizmów. Stawonogi występują praktycznie we wszystkich dostępnych zwierzętom środowiskach. Są także pasożytami innych organizmów. Stawonogi to jedyne bezkręgowce aktywnie latające. Do stawonogów aktywnie latających zaliczamy owady. Pierwsze zwierzęta aktywnie latające, czyli owady uskrzydlone, pojawiły się już w Dewonie. Typ stawonogi dzielimy na 3 podtypy: trylobitowce, szczękoczółkowce i żuwaczkowce. Podtyp trylobitowce jest to podtyp stawonogów wymarłych i zaliczamy tutaj gromadę trylobity. Podtyp szczękoczółkowce jest to podtyp, w którym znajdują się 2 gromady, takie jak pajęczaki oraz staroraki. Trzeci to podtyp żuwaczkowce i tutaj wyróżniamy 3 gromady: skorupiaki, wije oraz owady. Budowa ciała stawonogów. U stawonogów występuje tzw. segmentacja heteronomiczna, czyli podział ciała na różne pod względem budowy segmenty, czyli heteronomiczna, różny, zróżnicowany. Oznacza to tyle, że mamy tutaj do czynienia ze zróżnicowaniem metamerów, czyli poszczególnych segmentów budowy ciała, które po zgrupowaniu dają w przypadku stawonogów 3 większe części ciała, tak zwane tagmy. Wyróżniamy tagmy takie jak głowa, tułów oraz odwłok, przy czym u niektórych stawonogów głowa i tułów wzrastają się, tworząc głowotułów. Czyli mamy głowę plus tułów, to równa się razem głowotułów i głowotułów, czyli ta tagma, która jest połączeniem głowy i tułowia, występuje u skorupiaków i pająków. U innych stawonogów głowa i tułów po zrośnięciu się tworzą jednolity, niepodzielny korpus. Ma to miejsce w przypadku kosarzy i roztoczy. 3 najistotniejsze dla nas gromady stawonogów to pajęczaki, skorupiaki i owady. Zatem zapamiętaj, że u owadów występują 3 tagmy ciała: głowa, tułów i odwłok. Natomiast u pozostałych 2, czyli skorupiaków i pajęczaków, występują 2 tagmy. 2 tagmy takie jak głowotułów oraz odwłok. Ciało stawonogów cechuje się segmentacją heteronomiczną. Pierwotnie każdy metamer zaopatrzony był w parę odnóży, następnie metamery, czyli te poszczególne segmenty, uległy zmianom i po pierwsze pojawiły się odnóża, które znajdują się na głowie i one przekształciły się w czółki. Pierwotnie były to 2 pary czółków oraz do tego w narządy gębowe do pobierania pożywienia, a ilość tych narządów gębowych zależna była od rodzaju pobieranego pokarmu. Po drugie, odnóża znajdujące się na tułowiu, czyli tej drugiej tagmie, raczej zachowały funkcje lokomocyjne. Służą nadal do kroczenia, skakania, pływania czy rozgrzebywania ziemi. Po trzecie, odnóża znajdujące się na odwłoku często wykazywały tendencję zanikową. Obecnie służą one jako narząd kopulacyjny, jako narząd do podtrzymywania zniesionych jaj lub też wspomagają odnóża tułowia w lokomocji ciała. U niektórych skorupiaków i pajęczaków 1 para odnóży krocznych, jak to ma miejsce w przypadku raków, lub też 1 para odnóży gębowych, jak to ma miejsce w przypadku skorpionów, przekształciła się w szczypce. Skąd wzięła się nazwa stawonogi? Ciało stawonogów pokrywa jednowarstwowy nabłonek, który wytwarza na swojej powierzchni grubą warstwę oskórka, inaczej kutykuli. Kutykula składa się z naprzemiennych warstw białka i chityny. Specjalnie zaznaczyłam to różnymi kolorami, ponieważ te warstwy one naprzemiennie nakładają się na siebie. Mamy naprzemiennie białko i naprzemiennie chitynę. Dodatkowo kutykula często jest impregnowana solami wapnia i innymi związkami chemicznymi, które mają jej nadać sztywność. Zatem kutykula odgrywa rolę pancerza ochronnego, prawie całkowicie nieprzepuszczalnego dla wody i gazów. Kutykula to także szkielet zewnętrzny, gdyż kutykula jest konstrukcją, do której od wewnątrz przyczepione są mięśnie. Wzmocnienia oskórka, czyli kutykuli, są nierównomierne na całej powierzchni ciała stawonoga. Czyli gdzieś jest jej więcej, a gdzieś jest mniej. Z reguły pomiędzy poszczególnymi segmentami tułowia i członami odnóży występuje tylko elastyczna chityna, czyli 1 z 2 warstw. I wtedy tworzą się ruchome połączenia szkieletu, tak zwane stawy. Właśnie od odnóży składających się z elementów połączonych za pomocą stawów
wzięła się nazwa stawonogi. Podsumowując, skąd wzięła się nazwa stawonogi? Otóż wzięła się stąd, że jeżeli mamy kutykulę, która pokrywa cały organizm całego stawonoga i ona składa się z naprzemiennych warstw chityny i białka, to w przypadku obszarów pomiędzy segmentami tułowia czy członami odnóży występuje tylko jedna z tych warstw kutykuli, jest to chityna. I wtedy powstają takie ruchome połączenia, które przypominają stawy. Stąd też wzięła się nazwa stawonogi. Zewnętrzny pancerz stawonogów ma kilka wad. Po pierwsze jest cienki. Jest zatem dobry tylko dla małych zwierząt, nigdy dla większych. Dlatego też nigdy nie będzie dużych stawonogów. Po drugie, puszka szkieletu zewnętrznego jest sztywna. To uniemożliwia stały wzrost. Aby ten wzrost mógł nastąpić, u stawonogów występuje linienie. Linienie jest to okresowe zrzucanie stałego oskórka po wcześniejszym wytworzeniu pod nim nowego oskórka. Nowy większy pancerz początkowo jest elastyczny, potem też twardnieje. Linienie jest zatem wzrostem skokowym i linienie może zachodzić przez całe życie lub do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej. Czyli linienie polega na tym, że stawonóg rośnie, kiedy pancerz już jest za mały, to wtedy zrzuca ten pancerz, powstaje on nowy, nowy jest elastyczny, potem twardnieje, dostosowuje się właśnie do rozmiarów tego stawonoga po wzroście. Natomiast jak stawonóg rośnie dalej, no to kolejny raz zrzuca ten pancerz, jest kolejne linienie. Podczas linienia zwierzę staje się bezbronne, co jest dodatkowym minusem i dużym zagrożeniem dla życia tego zwierzęcia, no i powoduje też dużą śmiertelność właśnie w okresie linienia. Pigmenty. Pigmenty, czyli barwniki, mogą one występować w zewnętrznej warstwie pancerza, natomiast na powierzchni pancerza mogą występować włoski, kolce i tym podobne. 3 podstawowe gromady stawonogów to skorupiaki, pajęczaki i owady. Skorupiaki np. langusta, rak stawowy, pajęczaki np. pająk krzyżak, owady np. pszczoła czy jelonek rogacz. I teraz podsumowując to, co już mówiłam wcześniej o tagmach ciała. Otóż u skorupiaków i pajęczaków mamy 2 tagmy ciała, czyli głowo, tułów i odwłok. U owadów mamy oddzielnie głowę, tułów złożony z 3 segmentów oraz odwłok. Odnóża. U skorupiaków wyróżniamy następujące rodzaje odnóży. Po pierwsze odnóża głowowe, wyróżniamy tutaj czułki, 2 pary czułków oraz narządy, czyli odnóża gębowe, których są 3 pary. Do odnóży gębowych zaliczamy 1 parę żuwaczek oraz 2 pary szczęk. Kolejny rodzaj odnóży u skorupiaków to odnóża tułowiowe, pełnią one funkcje lokomocyjne. Wyróżniamy 8 par u skorupiaków wyższych, natomiast różna ilość jest tych odnóży tułowiowych u skorupiaków niższych. U niektórych gatunków pierwsze 3 pary przekształcone są w szczękonóża, czyli 3 pary przekształcone w szczękonóża. Skorupiaki mają 5 par odnóży krocznych, czyli tych odnóży, które bezpośrednio służą do kroczenia, do przemieszczania się. Trzeci rodzaj to odnóża odwłokowe, które pełnią funkcje rozrodcze, wspomagają ruch i oddychanie. U skorupiaków 6 par, dotyczy to wyższych skorupiaków, u niższych nie ma ich wcale. U raków pierwsza para odnóży krocznych zaopatrzona jest w szczypce. Odnóża u pajęczaków. U pajęczaków mamy również odnóża głowowe, odnóża tułowiowe oraz odnóża odwłokowe. U pajęczaków czułki zanikły, natomiast do odnóży głowowych zaliczamy odnóża gębowe, których są 2 pary. Do nich zalicza się 1 parę szczękoczułków i 1 parę nogogłaszczek. Szczękoczułki w większości pająków zawierają jad. Druga grupa to odnóża tułowiowe i wyróżniamy tutaj 4 pary odnóży krocznych, które pełnią funkcje lokomotoryczne. Trzecia grupa to oczywiście odnóża odwłokowe. Odnóża odwłokowe u niektórych pajęczaków występują jako przekształcone w kądziołki przędne, które służą do wytwarzania nici. U innych pajęczaków nie ma w ogóle odnóży odwłokowych. Odnóża owadów, wyróżniamy tutaj odnóża głowowe oraz odnóża tułowiowe. Owady nie mają odnóży odwłokowych. Odnóża głowowe owadów składają się z 1 pary czułek oraz 3 par narządów gębowych, do których zalicza się 1 parę żuwaczek i 2 pary szczęk. U owadów uskrzydlonych skrzydła, czyli zwykle skrzydeł są 2 pary, mieszczą się na 2. i 3. segmencie tułowia.
Odnóża tułowiowe owadów to 3 pary odnóży krocznych, które oczywiście pełnią funkcje lokomotoryczne. Owady nie mają odnóży odwłokowych. Pokrycie ciała stawonogów. Stawonogi mają chitynowy oskórek, przy czym w przypadku skorupiaków ten chitynowy oskórek może być zwapniony. Jeśli chodzi o zdolność latania, to ani skorupiaki, ani pajęczaki nie mają takiej umiejętności, nie mają też skrzydeł, natomiast jedyna gromada stawonogów, która ma zdolność latania, to owady. U owadów uskrzydlonych skrzydła zwykle w ilości 2 par mieszczą się na drugim i trzecim segmencie tułowia. Skrzydła owadów nie są odnóżami i nie mają z nimi nic wspólnego. Owady mogą mieć 1 lub 2 pary skrzydeł. Oczywiście, jeżeli są to owady bezskrzydłe, to nie będą one w ogóle miały zdolności latania. Układ mięśniowy stawonogów. Wór powłokowo-mięśniowy, który u pierścienic składa się z mięśni gładkich ułożonych warstwowo, u stawonogów uległ rozczłonkowaniu na odrębne grupy mięśni. Te grupy mięśni poruszają różnymi elementami szkieletu. Tych mięśni, które poruszają poszczególnymi elementami szkieletu, niektóre owady mogą mieć nawet 2000. Dla porównania, człowiek ma ich około 380. U stawonogów wyróżniamy mięśnie prostowniki i mięśnie zginacze, podobnie jak u kręgowców. Zginacze są to te mięśnie, które biorą udział w zginaniu poszczególnych części ciała, czyli przybliżaniu 2 lub więcej części ciała do siebie. Natomiast prostowniki, ich rola jest prostowania, czyli oddalania tak naprawdę od siebie na przykład 2 segmentów ciała. Budowa histologiczna mięśni ruchowych stawonogów przypomina mięśnie szkieletowe kręgowców. Między innymi mięśnie te wykazują poprzeczne prążkowanie. Mięśnie stawonogów odznaczają się bardzo dużą sprawnością. Mucha potrafi wykonać skrzydłami do 350 uderzeń na sekundę. Układ pokarmowy stawonogów. Przewód pokarmowy stawonogów składa się z jelita przedniego, jelita środkowego oraz jelita tylnego. Zarówno jelito przednie, jak i tylne wysłane są kutykulą taką, jak ta, która tworzy zewnętrzny pancerz. Dlatego nie mogą tu zachodzić żadne procesy trawienia i wchłaniania, więc mają one miejsce tylko i wyłącznie w jelicie środkowym, czyli jelito środkowe jest odpowiedzialne za trawienie i wchłanianie. Pamiętaj o tym, że jeżeli jest kutykula w przewodzie pokarmowym, to na tym obszarze nie zachodzą procesy trawienia i wchłaniania. Do jelita środkowego uchodzi palczasty gruczoł trawienny, tzw. wątrobotrzustka. Wyjątkiem są owady, które nie posiadają wątrobotrzustki. Na granicy jelita środkowego i tylnego, owadów, wijów i większości pajęczaków znajdują się ujścia narządów wydalniczych. Otwór gębowy jest otoczony narządami gębowymi, umożliwiającymi m.in. pobieranie i mechaniczne rozdrabnianie pokarmu. Stawonogi odżywiające się pokarmem płynnym, takie jak pajęczaki czy owady krwiopijne, mają umięśnioną gardziel ssącą lub żołądek ssący. Na tej rycinie mamy schemat rozmieszczenia narządów wewnętrznych skorupiaków na przykładzie raka, pajęczaków na przykładzie pająka oraz owadów na przykładzie pszczoły. Na żółto jest zaznaczony układ pokarmowy, więc zwróć uwagę na to, że on przebiega w ten sposób i mamy tutaj gruczoł trawienny, jest to właśnie ta wątrobotrzustka, który znajduje się zarówno u pajęczaków, jak i u skorupiaków. Układ krążenia stawonogów. Układ krwionośny owadów nie rozprowadza gazów oddechowych. Układ krwionośny stawonogów jest zredukowany, ponieważ występuje sieć tchawek. Tchawki jest to taki system przewietrzający, który znajduje się w całym organizmie stawonoga. Są to takie rurki, które otwierają się na brzegach ciała przed chlinkami. Ponieważ układ krwionośny jest zredukowany, występuje ta sieć tchawek, to hemolimfa nie bierze udziału w przenoszeniu gazów oddechowych, zatem hemolimfa jest bezbarwna. Bezbarwna, czyli nie potrzebuje ona tych barwników oddechowych. U stawonogów występuje otwarty układ krążenia. Przypominam, że otwarty układ krążenia jest to taki układ, którym krew wylewa się do jam ciała. Ten otwarty układ krążenia stawonogów składa się po pierwsze z serca, po drugie z małej ilości naczyń krwionośnych, czasami w ogóle jest ich brak, a po trzecie z systemu przestrzeni i zatok krwionośnych wokół narządów wewnętrznych. Jama ciała stawonogów nie jest podzielona metamerycznie, oznacza to tyle, że jeżeli mamy te metamery, czyli te poszczególne segmenty ciała,
to jama wewnętrzna takiego stawonoga, ona jest jednolita, ona nie jest podzielona na te poszczególne metamery. Pojedyncza jama ciała ma charakter mieszany, czyli pierwotno-wtórny. Ten typ jamy to miksoce, czyli po prostu taki miks, jak tutaj na obrazku. W miksocelu krąży płyn, jest to hemolimfa. Hemolimfa jest to krew plus płyn jamy ciała. Barwniki oddechowe, jeżeli występują, są rozpuszczone w osoczu. Wyróżniamy u stawonogów dwa barwniki oddechowe, jest to czerwona erytrokruoryna oraz niebieska hemocyjanina. U stawonogów serce położone jest po grzbietowej stronie ciała. Serce ma kształt mniej lub bardziej wydłużonego worka, czyli rurki. Z niego wychodzi kilka naczyń krwionośnych. Tutaj na rycinach widać, jak wygląda serce, czyli ono ma kształt właśnie takiej rurki i z niego wychodzą naczynia krwionośne. Kurczące się falowo serce wyrzuca hemolimfę poprzez naczynia do przestrzeni pomiędzy narządami. Jest to tak zwane serce perystaltyczne. Z tej przestrzeni między narządami część hemolimfy trafia do narządów oddechowych, gdzie oddaje dwutlenek węgla, czyli CO2, natomiast w cudzysłowie pobiera tlen, czyli ulega natlenowaniu. Następnie kanałami i zatokami wraca do serca i do serca wpływa przez specjalne otwory, tak zwane ostia. Ostia są najczęściej rozmieszczone metamerycznie po brzusznej i grzbietowej stronie serca. Układ oddechowy stawonogów. U wielu małych stawonogów i gatunków pasożytniczych wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią ciała. Stawonogi wodne oddychają skrzelami, stawonogi lądowe oddychają płucami lub tchawkami. Skrzela. Wodne skorupiaki mają skrzela w postaci rozgałęzionych i silnie unaczynionych wyrostków, osadzonych najczęściej u nasady odnóży. Czasami całe odnóża mogą funkcjonować jako skrzela, np. u wioślarek, będących skorupiakami planktonicznymi oraz u skrzypłoczy, będących wodnymi szczękoczółkowcami. Tak zatem wyglądają skrzela stawonogów na przykładzie raka. Natomiast w warunkach lądowych, które cechują się brakiem wody i znaczną siłą ciążenia, wyrostki skrzeli zlepiają się ze sobą, przez co znacznie zmniejsza się ich łączna powierzchnia i zwierzę skrzelodyszne się dusi. Mimo że w powietrzu jest więcej tlenu niż w wodzie, to zwierzę się dusi. Na lądzie więc rozwiązanie problemu wymiany gazowej polegało na wykształceniu powierzchni oddechowych, takich jak płuca i tchawki, które są ukryte we wnętrzu ciała i mniej wrażliwe na grawitację. Płuca i worki płucne. Płuca są to parzyste komory położone w odwłoku, prowadzą do nich przedchlinki. Płuca lub worki płucne występują u pajęczaków. Komory podzielone są na wiele wąskich, szczelinowatych kieszonek, omywanych przez płyn jamy ciała. Na ich ściankach zachodzi wymiana gazowa. Tchawki. Tchawki występują u owadów, wijów i niektórych pajęczaków. Tchawki to chitynowe rurki rozgałęziające się w całym ciele, nawet w odnóżach i czułkach. Tracheole są to najcieńsze tchawki, które docierają do każdej komórki ciała. Wyglądają one w ten sposób i dzięki obecności tracheoli układ krążenia nie rozprowadza gazów oddechowych. Tchawki na zewnątrz otwierają się przedchlinkami położonymi najczęściej z boku ciała. Czyli mamy tutaj pień tchawkowy, tutaj mamy tchawki, od nich odchodzą tracheole i te tracheole otwierają się po bokach ciała przedchlinkami. Tchawkowy system oddychania oraz do tego szkielet zewnętrzny ograniczają rozmiary stawonoga, gdyż rurki tchawkowe nie mogą być zbyt długie, aby świeże powietrze zdołało dotrzeć do ślepo zakończonych tracheoli. Na tych rycinach mamy skrzela raka, worek płucny pająka oraz tchawki owada. W przypadku worka płucnego pająka tutaj mamy przedchlinkę, tutaj są kieszonki płucotchawki. W przypadku tchawek owada tutaj mamy ten główny pień tchawkowy, natomiast te wszystkie tchawki one tak rozgałęziają się po całym ciele i otwierają się po bokach ciała przedchlinkami. Układ nerwowy i narządy zmysłów stawonogów. Układ nerwowy stawonogów jest podobny do drabinkowego układu nerwowego pierścienic. Układ nerwowy stawonogów składa się z, po pierwsze, parzystego zwoju głowowego, po drugie, obrączki okołogardzielowej, po trzecie, dwóch pni brzusznych łączących parzyste zwoje segmentowe. Tak wygląda układ nerwowy konika polnego,
Tutaj mamy obrączkę okołogardzielową, są do tego dwa pnie brzuszne, łączące parzyste zwoje segmentowe. Ewolucja układu nerwowego stawonogów polegała na jego coraz większej centralizacji. To znaczy, że brzuszna drabinka stopniowo zlewała się w pojedynczy łańcuszek nerwowy. Do tego nastąpił rozwój zwojów głowowych aż do wytworzenia mózgu. Na tej rycinie mamy przedstawiony zasadniczy kierunek zmian organizacji układu nerwowego stawonogów. To jest układ nerwowy raka, to jest układ nerwowy komara, a to jest układ nerwowy pająka. Mózg, który powstał ze zwojów głowowych, jest trójdzielny u wyżej uorganizowanych owadów lub dwudzielny u pajęczaków. Narządy zmysłów. Stawonogi to z reguły zwierzęta bardzo aktywne, stąd też ich narządy zmysłów są zróżnicowane i dobrze rozwinięte. Do narządów zmysłów zaliczamy chemoreceptory oraz narządy tympanalne. Narządy tympanalne mogą występować u owadów wydających dźwięki, np. pasi konik czy świerszcz. Służą one do odbioru fal akustycznych. Narządy tympanalne mają postać okienek w pancerzu, które od zewnątrz zamknięte są błoną. Mogą występować na przednich odnóżach, tylnych odnóżach lub na odwłoku. Chemoreceptory. Chemoreceptory to najprostsze narządy zmysłów, zaliczamy do nich narządy węchu i smaku. Są to wyspecjalizowane grupy komórek leżące głównie na czułkach. Reagują one na substancje chemiczne niesione przez wodę lub powietrze. Przypominam, że czułki są to odnóża głowowe. Czułki służą jednocześnie jako narząd dotykowy. Dodatkowo u stawonogów występują także włoski dotykowe, narządy równowagi, czyli statocysty oraz narządy wzroku, czyli oczy. Oczy stawonogów. Wyróżniamy dwa rodzaje oczu stawonogów. Są to oczy proste u pajęczaków oraz oczy złożone u wijów, owadów i skorupiaków. Oczy proste pełnią funkcję fotoreceptorów, które reagują na natężenie światła. Natomiast oczy złożone, one wytwarzają obraz. Jak sama nazwa mówi, oczy proste są to oczy, które mają bardzo prostą budowę, więc one składają się właściwie z jednej soczewki i one reagują wyłącznie na natężenie światła. Natomiast oczy złożone składają się z wielu pojedynczych elementów. Te elementy to omatidia. Każde omatidium odbiera tylko wąski wycinek pola widzenia. To daje obraz mozaikowy, który zostaje przetworzony w układzie nerwowym i złożony w jeden obraz całości. Obraz mozaikowy, jak sama nazwa mówi, jest to obraz w postaci takiej mozaiki, czyli obraz złożony z wielu małych elementów, które złożone tworzą jedną całość. Tak jakbyśmy mieli puzzle i na przykład mamy obraz do ułożenia z puzli, który ma 1000 elementów. I teraz każdy element, czyli każdy ten puzelek, który jest fragmentem całości, on jest tak naprawdę obrazem, który jest pobrany z jednego z omatidiów, czyli dane omatidium widzi tylko taki mały skrawek całości. Natomiast mózg składa z tych elementów cały obraz, czyli jeżeli mamy 1000 tych małych puzelków, to my możemy, patrząc na jeden czy dwa puzelki, nie wiedzieć, co to jest za obraz. Natomiast po złożeniu puzli dopiero widzimy, jak to wszystko wygląda. Pole widzenia jest bardzo szerokie. U drapieżnych owadów sięga ono nawet 360 stopni. Oczy stawonogów pozwalają dostrzec szerszą gamę barw. Na przykład pszczoły widzą ultrafiolet i do tego rozróżniają polaryzację światła, co ułatwia orientację przy pochmurnym niebie. U stawonogów wyróżniamy dwa rodzaje oczu złożonych. Są to oczy apozycyjne oraz oczy superpozycyjne. W przypadku oczu apozycyjnych każde z licznych omatidiów jest otoczone komórkami barwnikowymi. Te komórki barwnikowe pochłaniają większość promieni świetlnych, przepuszczając tylko te promienie prostopadłe do soczewki. Wiele promieni świetlnych jest zatem wygaszanych. Czyli oko apozycyjne wygląda w ten sposób, że mamy tutaj silne światło, które dociera do tego oka, do tej wypustki nerwowej, która znajduje się na końcu oka. Natomiast inne światło, światło rozproszone, które promienie by padały pod innym kątem, one są wygaszane. Oczy apozycyjne występują u owadów dziennych, gdzie ilość światła jest bardzo duża, więc owady te mogą sobie pozwolić na to, aby wyłapywać wyłącznie bardzo silne światło. Oczy superpozycyjne. W oczach superpozycyjnych liczba omatidiów jest stosunkowo niewielka, a dodatkowo jest także mniejsza izolacja optyczna między poszczególnymi omatidiami. Obraz przekazywany przez oko superpozycyjne jest jaśniejszy,
bo nie ma wygaszania takiej ilości promieni świetlnych, ale za to traci na ostrości. Oczy superpozycyjne występują u owadów nocnych i zmierzchowych, a także u wielu skorupiaków. W przypadku oczu superpozycyjnych światło, które jest rozproszone, nawet jeżeli jest mocno rozproszone, to także dociera do wypustki nerwowej, która znajduje się na końcu tego oka. Więc właściwie większość tych promieni świetlnych, ona jest wyłapywana przez te oczy. To właśnie ta cecha oczu superpozycyjnych idealnie sprawdza się w przypadku owadów nocnych i zmierzchowych, ponieważ dzięki takiej budowie oczu organizmy te są w stanie widzieć mimo bardzo słabego światła. Układ wydalniczy stawonogów. Narządami wydalniczymi stawonogów są metanefrydia oraz cewki Malpighiego. Metanefrydia zlokalizowane są w parzystych gruczołach czółkowych skorupiaków, gruczołach szczękowych skorupiaków oraz gruczołach biodrowych pajęczaków. Ich ujścia w przypadku pierwszym i drugim, czyli gruczołów szczękowych i czółkowych skorupiaków, znajdują się u nasady czółków drugiej pary lub szczęk. Cewki Malpighiego. Cewki Malpighiego jest to inny typ narządów wydalniczych występujący u stawonogów lądowych. Cewki Malpighiego są to cienkie kanaliki zamknięte od strony jamy ciała, których ujście znajduje się na granicy pomiędzy jelitem środkowym a tylnym. O tym wspominałam już podczas omawiania układu pokarmowego stawonogów, że pomiędzy jelitem środkowym a tylnym znajdują się ujścia narządów wydalniczych. Cewki Malpighiego, czyli te kanaliki, one zbierają metabolity z hemolimfy i przekazują je do jelita. W jelicie, po resorpcji wody, czyli po odzyskaniu wody, razem z resztkami pokarmu są usuwane na zewnątrz. Resorpcja wody jest to zwrotne wchłanianie wody, czyli jeżeli mamy już te resztki pokarmowe, które mają być wydalone, to jeszcze z nich odzyskiwana jest woda, ta, która może wrócić z powrotem do organizmu, aby straty wody były jak najmniejsze. Cewki Malpighiego występują u owadów, wijów i wyżej uorganizowanych pajęczaków. Podsumowując, metanefrydium wygląda w ten sposób. Tutaj mamy nefrostom, czyli taki zbiorczy lejek. Natomiast tutaj jest kanalik wydalniczy, czyli zauważ, że jeżeli mamy tutaj dwa segmenty sąsiadujące ze sobą, to ten nefrostom on jest w jednym segmencie, natomiast uchodzi do kolejnego i w tym kolejnym jest kanalik zakończony otworem wydalniczym, czyli nasze właściwe metanefrydium. Natomiast cewki Malpighiego wyglądają w ten sposób. Tutaj mamy oznaczone numerem 20. Wyglądają one jak takie palczaste wyrostki i uchodzą do jelita między jelitem środkowym a tylnym. Stawonogi wodne wydalają głównie silnie rozcieńczony amoniak. Są to zwierzęta amonioteliczne. Do rozcieńczenia amoniaku potrzeba jest dużo wody, dlatego też stawonogi wodne mogą sobie na taką ilość wody pozwolić. Natomiast stawonogi lądowe muszą oszczędzać wodę i dlatego nie mogą wydalać mocno rozcieńczonego amoniaku. Zatem przetwarzają amoniak w związki azotowe słabo rozpuszczalne w wodzie, takie jak guanina w przypadku pajęczaków czy kwas moczowy w przypadku owadów. Zwierzęta wydalające kwas moczowy są to zwierzęta urikoteliczne, inaczej urykoteliczne, od łacińskiego acidum uricum, czyli kwas moczowy. O wydalaniu azotowych produktów przemiany materii, czyli o zwierzętach amoniotelicznych, ureotelicznych i urikotelicznych mówię dokładnie na innym nagraniu. Link znajduje się teraz na ekranie oraz w opisie tego wideo. Wracając do schematów rozmieszczenia narządów wewnętrznych podstawowych gromad stawonogów, widzimy, że na przykład u pajęczaków cewki Malpighiego uchodzą między jelitem środkowym a tylnym. Podobnie jest w przypadku owadów, tyle że tych cewek Malpighiego jest znacznie więcej. Rozmnażanie się i rozwój stawonogów. Stawonogi rozmnażają się wyłącznie płciowo. Stawonogi są głównie rozdzielnopłciowe i jajorodne. Dodatkowo często występuje u nich dymorfizm płciowy, czyli różny wygląd zależnie od płci. Sposób zapłodnienia i rozrodu zależy od środowiska życia. I tak w przypadku stawonogów wodnych, czyli skorupiaków, występuje zapłodnienie zewnętrzne. Plemniki stawonogów nie mają wici. Samice często noszą jaja, przytrzymując je odnóżami odwłokowymi albo trzymając w specjalnych torbach doczepionych do odwłoka. U stawonogów wodnych występuje rozwój złożony, który cechuje się jedną lub kilkoma postaciami larwalnymi. Skorupiaki rosną całe życie, więc przechodzą linienie także jako postacie dorosłe.
Stawonogi lądowe musiały zmienić pierwotny typ rozrodu i dostosować go do nowych, lądowych warunków. W przypadku stawonogów lądowych zapłodnienie jest wewnętrzne. Samice składają jaja, np. niektóre owady i roztocze mają do tego specjalny narząd, tzw. pokładełko, które jest chronione przed nadmierną utratą wody. Te jaja są zaopatrzone w specjalne osłonki i dodatkowo oplecione kokonami. W rozwoju stawonogów lądowych występuje wyraźna różnica między pajęczakami i owadami. U pajęczaków występuje rozwój prosty bez form larwalnych. Jest to typowe dla zwierząt lądowych. Czyli tak jak u pajęczaków mieliśmy oczy proste, tak samo mamy rozwój prosty, można to łatwo zapamiętać. Rozwój prosty cechuje się tym, że mały osobnik jest bardzo podobny do osobnika dorosłego, tyle że ten dorosły osobnik ma dodatkowo na przykład możliwość rozrodu. Ale wyglądają tak, jakby ten mały był po prostu taką miniaturką tego dużego dorosłego organizmu. Natomiast w przypadku owadów występuje rozwój złożony z formami larwalnymi. Larwy owadów mogą żyć w wodzie lub na lądzie. Lądowe, wolno żyjące larwy są wyjątkiem w świecie zwierząt. Podsumowując, mamy dwa rodzaje rozwoju u stawonogów. Po pierwsze jest to rozwój prosty, bez form larwalnych, który występuje u pajęczaków, a po drugie jest to rozwój złożony z formami larwalnymi, który występuje u owadów. Wyróżniamy dodatkowo dwa rodzaje rozwoju złożonego owadów. Jest to rozwój z przeobrażeniem niezupełnym oraz rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Rozwój z przeobrażeniem niezupełnym. Larwa, czyli limfa, dość podobna jest do osobnika dorosłego, czyli imago, pod względem budowy i trybu życia, ale brakuje jej skrzydeł i narządów rozrodczych. Po kilku linieniach stopniowo przekształca się w postać dorosłą. Mamy zatem 3 stadia rozwojowe: jajo, larwa, czyli nimfa, oraz imago, czyli owad dorosły. Rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Larwa różni się od imago budową ciała i trybem życia. Larwa intensywnie się odżywia i kilkakrotnie linieje, zwiększając rozmiary. Przekształcając się w postać dorosłą, larwa przechodzi poważne zmiany. Poza układem nerwowym wszystkie układy i narządy są przebudowywane. Na czas tych przemian, czyli przepoczwarczenia, larwa otacza się kokonem i przechodzi w stadium poczwarki. Po następnym linieniu z poczwarki powstaje imago, czyli postać dorosła. W tym przypadku istnieją więc 4 stadia rozwojowe: jajo, larwa, poczwarka i imago, czyli owad dorosły. Dorosłe owady nie linieją i nie rosną. Przepoczwarczenie jest to proces przemiany larwy w poczwarkę. Na tych rycinach mamy przedstawione 2 rodzaje rozwoju złożonego owadu: rozwój z przeobrażeniem niezupełnym na przykładzie pasi konika i na przykładzie skorka oraz rozwój z przeobrażeniem zupełnym na przykładzie motyla i muchy. Zwróć uwagę na to, że pierwszym stadium jest zawsze jajo, następnie mamy larwy i w przypadku przeobrażenia zupełnego powstaje poczwarka, a proces zamiany larwy w poczwarkę jest to przepoczwarczenie. W przypadku przeobrażenia niezupełnego nie mamy stadium poczwarki, natomiast w przypadku przeobrażenia zupełnego, czy jakby całkowicie się ten organizm przeobraża, mamy stadium poczwarki i z tej poczwarki powstaje imago, czyli owad dorosły. Cechą charakterystyczną jest też to, że zauważ, jak w przypadku przeobrażenia niezupełnego kolejne larwy skorka są bardzo podobne do imago, czyli do postaci dorosłej. Tak samo jest w przypadku pasi konika, to w przypadku motyla czy muchy już jest zupełnie inaczej, ponieważ te larwy w ogóle nie przypominają postaci dorosłej, zwłaszcza w przypadku motyla, który w ogóle zupełnie inaczej wygląda niż jego larwy. Zresztą tak samo jest z muchą, natomiast w przypadku motyla widać to już na pierwszy rzut oka, że jest to bardzo ogromna różnica. Partenogeneza, czyli dzieworództwo. U owadów jest wiele odstępstw od zasadniczego modelu rozrodu. Na przykład partenogeneza, inaczej nazywana jako dzieworództwo. Jest to rozwój organizmu z niezapłodnionego jaja. Partenogeneza występuje na przykład u mszyc i polega na tym, że z niezapłodnionych jaj rozwijają się następne pokolenia dzieworodnych samic. Po kilku takich cyklach ostatnie pokolenie rodzi samice i samców i wtedy przystępują do typowego rozrodu płciowego. Heterogonia jest to naprzemienne występowanie w cyklu rozwojowym partenogenezy, czyli dzieworództwa i rozmnażania płciowego. Aparaty gębowe. Owady mają 5 typów aparatów gębowych, zależnie od rodzaju pobieranego pokarmu.
Wyróżniamy takie typy aparatów gębowych jak typ gryzący, liżący, gryząco-liżący, kująco-ssący oraz ssący. Tutaj nie bez powodu narysowałam kotka, ponieważ można to skojarzyć, że taki gryząco-liżący jest to właśnie takie skojarzenie z kotem, natomiast Ty możesz skojarzyć w jaki sposób chcesz, tak abyś mogła to łatwiej zapamiętać. Gryzący występuje u skorka w postaci takiej żuwaczki. Tutaj mamy aparat liżący, u muchy, tutaj się znajduje języczek. Mamy kująco-ssący w przypadku komara, który jest charakterystyczny, bo tutaj występuje taka długa kujka. Mamy również gryząco-liżący w przypadku osy, gdzie mamy żuwaczkę i języczek, a także ssący u motyla, który cechuje się taką długą, zawiniętą ssawką. Zatem jeżeli mamy aparat na przykład gryząco-liżący, to zawiera on elementy zarówno gryzące, jak i liżące, tak jak mieliśmy w przypadku skorka żuwaczkę i w przypadku muchy języczek, to w przypadku osy, która ma aparat gryząco-liżący, mamy i żuwaczkę i języczek. Przegląd stawonogów. Wyróżniamy 3 podtypy stawonogów. Jest to podtyp trylobitowce, podtyp szczękoczółkowce i podtyp żuwaczkowce. Podtyp trylobitowce jest to podtyp, który jest wymarły i zawierał on jedną gromadę trylobity. Podtyp szczękoczółkowce składa się z 2 gromad, to jest pajęczaków, które są organizmami lądowymi oraz staroraków, które są organizmami wodnymi. Trzeci podtyp to żuwaczkowce i tutaj zalicza się 3 gromady, są to skorupiaki, wije i owady. Wije i owady są to organizmy tchawkodyszne. Podtyp szczękoczółkowce. Zalicza się tutaj 2 gromady, gromadę staroraki oraz gromadę pajęczaki. Staroraki są to organizmy wodne, pajęczaki są to organizmy lądowe, stąd też zaznaczyłam to na odpowiednie kolory. Podtyp szczękoczółkowce, gromada pajęczaki. Pajęczaki to pierwsze zwierzęta lądowe. Nie mają one czółków, a głowa zlana jest tułowiem i tworzy głowotułów. Głowotułów ma 2 pary odnóży gębowych, szczękoczółki i nogogłaszczki oraz 4 pary odnóży krocznych. Odwłok pajęczaków nie ma odnóży lub mogą być one przekształcone w tzw. kądziołki przędne. Nogogłaszczki u niektórych grup przekształciły się w szczypce. Pajęczaki oddychają tchawkami i lub płucotchawkami. Płucotchawki z reguły są zlokalizowane na odwłoku. Pajęczaki to głównie zwierzęta drapieżne, czasem są także pasożytami roślin i zwierząt. Większość drapieżnych pajęczaków ma gruczoły jadowe umieszczone albo w szczękoczółkach w przypadku pająków i kosarzy, albo w nogogłaszczkach w przypadku zaleszczotek, albo też na końcu odwłoka. Pamiętaj, że szczękoczółki i nogogłaszczki są to odnóża głowowe. Pajęczaki pobierają tylko płynny pokarm. U pajęczaków występuje rozwój prosty. Wyjątkiem jest roztocze. Dodatkowo występuje także dymorfizm płciowy, czyli różnica wyglądu ze względu na płeć. Z 9 rzędów pajęczaków w Polsce występują 4. Są to pająki, kosarze, zaleszczotki i roztocze. Pająki. U nasady szczękoczółków pająków znajdują się ujścia gruczołów jadowych. Na odwłoku występują kądziołki przędne służące do wytwarzania nici. Nogogłaszczki pająków są jednocześnie narządem chwytnym i narządem dotyku. Wyróżniamy pająki sieciowe, które łapią zdobycz w sieć, np. pająk krzyżak, oraz pająki bezsieciowe, które nie przędą sieci i przykładem są tutaj skakuny. Kosarze. Cechy charakterystyczne kosarzy to długie i nitkowate odnóża, a także owalne i krótkie ciało bez wyraźnego podziału na tagmę głowotułowia i odwłoku. Brak wyraźnego podziału na te segmenty. Przykładem jest tutaj kosarz zwyczajny. Zaleszczotki. Nogogłaszczki zaleszczotek przekształcone są w szczypce, dzięki czemu zaleszczotki wyglądają jak takie miniaturowe skorpiony. Odwłok zaleszczotek jest jednoczęściowy, bez kolca jadowego. Zaleszczotki żyją w miejscach wilgotnych, np. w ściółce leśnej. Przykładem jest tutaj zaleszczotek pospolity. Roztocze. Roztocze to zwierzęta roślinożerne, drapieżne, pasożyty oraz destruenci odżywiający się martwą materią organiczną. Szczękoczółki roztoczy przekształcone są w narząd kująco-ssący lub gryzący. Głowotułów i odwłok są zrośnięte. Przykładami roztoczy jest kleszcz pastwiskowy, nurzeniec ludzki,
i świerzbowiec drążący. Skorpiony. Skorpiony jest to rząd pajęczaków, który już nie występuje w Polsce, natomiast omówię go ze względu na to, że jest bardzo charakterystyczny. Skorpiony to największe pajęczaki egzotyczne, które nie występują w naszym kraju. Odwłok skorpionów składa się z dwóch części: szerokiego spłaszczonego przedodwłoku oraz cienkiego wydłużonego zaodwłoku zakończonego gruczołem i kolcem jadowym. Skorpiony mają szczypce i charakterystycznie umiejscowiony gruczoł jadowy, który jest umiejscowiony na odwłoku. Podtyp szczękoczółkowce, gromada staroraki. Staroraki są to wodne organizmy skrzelodyczne. Pojawiły się we wczesnym Kambrze, największy rozkwit przeżyły w późnym Sylurze. Wówczas żyły olbrzymie wieloraki osiągające długość 3 metrów, z wyglądu przypominające dzisiejsze skorpiony. Większość staroraków wymarła w Karbonie. Do dziś zachowały się 4 reliktowe gatunki żyjące u wybrzeży Ameryki Północnej i Środkowej oraz w wodach Oceanu Spokojnego u wybrzeży Azji. Przykładem staroraków jest skrzypłocz wielki. Podtyp żubaczkowce składa się z 3 gromad: skorupiaki, wije oraz owady. Wije i owady to organizmy tchawkodyczne, inaczej tchawkowce. Podtyp żuwaczkowce, gromada skorupiaki. Skorupiaki dzielimy na skorupiaki niższe, czyli podraczki, oraz skorupiaki wyższe, czyli rakowce. Skorupiaki to głównie zwierzęta wodne. Rzadko niektóre gatunki żyją w środowisku lądowym w miejscach o dużej wilgotności. Skorupiaki mają 2 pary czółków i 3 pary odnóży gębowych, a do odnóży gębowych zaliczamy żuwaczki i 2 pary szczęk. Ciało skorupiaków składa się z 2 tagm, głowotułów i odwłok. Odwłok jest zakończony telsonem, jest to segment bez odnóży. Skorupiaki to najliczniejsza grupa wodnych stawonogów. Formy planktoniczne skorupiaków tworzące tzw. zooplankton, czyli plankton zwierzęcy, są konsumentami fitoplanktonu, czyli planktonu roślinnego. Same zaś są pokarmem ryb i wielorybów. Saprofagiczne formy przydenne, czyli bentoniczne, spełniają w ekosystemach ważne funkcje sanitarne. Podtyp żuwaczkowce, gromada wije i gromada owady. Tak zwane tchawkowce, inaczej tchawkodyczne. Tchawkowce to owady oraz wije. Cechują się one dobrze wyodrębnioną głową z 1 parą czółków. U tchawkowców występuje rozwój złożony. Wije. Ich ciało składa się z głowy, tułowia i niewyodrębnionego odwłoka. Przykładem jest wij drewniak oraz strzępnica zającowata. Ze względu na liczbę odnóży wyróżniamy 2 grupy wijów. Są to pareczniki i dwuparce. Pareczniki są to drapieżne wije z gruczołem jadowym na szczękoczółkach, które mają po 1 parze odnóży na każdym segmencie. Stąd też ich nazwa, że mają po 1 parze, czyli na każdym segmencie jest 1 para odnóży, więc mamy do czynienia z parecznikami. Dwuparce są to roślinożerne wije, które mają po 2 pary odnóży na każdym segmencie, czyli 2 pary, dwuparce. Więc tak możesz to łatwo zapamiętać. Owady. Owady to stawonogi lądowe. Ciało owadów podzielone jest na 3 tagmy: głowę, tułów oraz odwłok. Tułów złożony jest z 3 segmentów, a każdy segment ma 1 parę odnóży krocznych. Wyróżniamy 2 grupy owadów. Są to owady bezskrzydłe oraz owady uskrzydlone. Owady bezskrzydłe są to prymitywne małe owady bez skrzydeł, więc jak sama nazwa mówi, skoro nie mają one skrzydeł, to nie mają także zdolności latania. Aparat gębowy owadów bezskrzydłych jest typu gryzącego. Cechuje je rozwój prosty, a przykładem jest tutaj rybik cukrowy. Owady uskrzydlone są to owady, które posiadają skrzydła. Na drugim i trzecim segmencie tułowia są 2 pary jednakowych skrzydeł, ale potem tylne skrzydła uległy stopniowej redukcji lub też przednie skrzydła przekształciły się w ochronne pokrywy, a tylne służą do latania. Zależnie od sposobu rozmnażania występują u nich różne aparaty gębowe. Brak jest gruczołów jadowych służących do zdobywania pożywienia, raczej mają one charakter wyłącznie obronny. Na tej rycinie mamy przedstawione ewolucyjne kierunki modyfikacji skrzydeł u owadów i tak jak u ważki mieliśmy 2 pary identycznych skrzydeł, tak albo może dojść do redukcji tylnych skrzydeł, jak w przypadku muchówki, albo też może dojść do przekształcenia się przednich skrzydeł w pokrywy, tak jak w przypadku chrząszczy. Owady uskrzydlone mają silnie zbudowany system tchawek.
Tchawki transportują gazy oddechowe, ale są także rusztowaniem dla błoniastych skrzydeł. Owady uskrzydlone mogą mieć rozwój o przeobrażeniu niezupełnym oraz o przeobrażeniu zupełnym. Gromada owady, podgromada owady uskrzydlone. Wyróżniamy tutaj następujące rzędy. Rząd prostoskrzydłe, rząd ważki, rząd pluskwiaki równoskrzydłe, rząd pluskwiaki różnoskrzydłe, rząd łuskoskrzydłe, rząd muchówki, rząd pchły oraz rząd chrząszcze. Owady, rząd prostoskrzydłe. Pierwsza para skrzydeł owadów prostoskrzydłych jest skórzasta, druga zaś błoniasta. Aparat gębowy jest typu gryzącego. U owadów prostoskrzydłych występuje rozwój z przeobrażeniem niezupełnym. Trzecia para odnóży tułowiowych jest skoczna. Przykładem owadów prostoskrzydłych jest pasi konik śpiewający. Rząd ważki. Ważki są to drapieżne owady, które mają błoniaste, rozłożyste skrzydła. Aparat gębowy jest typu gryzącego. U ważek występuje rozwój z przeobrażeniem niezupełnym, ale ich larwy rozwijają się w wodzie. Przykładem ważki jest husarz władca. Rząd pluskwiaki równoskrzydłe. Owady te odżywiają się roślinami. Obie pary skrzydeł są błoniaste. Do ich cech zalicza się aparat gębowy typu kująco-ssącego, rozwój z przeobrażeniem niezupełnym oraz odnóża tułowiowe, które są zawsze kroczne. Przykładem pluskwiaków równoskrzydłych jest plewik mannik. Rząd pluskwiaki różnoskrzydłe. Do pluskwiaków różnoskrzydłych zaliczamy owady drapieżne, roślinożerne lub pasożyty. Fragment skrzydeł pierwszej pary tworzy skórzaste okrywy. Pozostała część skrzydeł zostaje błoniasta. Aparat gębowy jest typu kująco-ssącego. U pluskwiaków różnoskrzydłych występuje rozwój z przeobrażeniem niezupełnym. Przykładem jest tutaj kowal bezskrzydły. Rząd łuskoskrzydłe. Obie pary skrzydeł są duże, błoniaste, pokryte małymi łuskami. Aparat gębowy jest typu ssącego. Występuje rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Trzecia para odnóży tułowiowych jest skoczna. Przykładem łuskoskrzydłych jest paś żeglarz. Rząd muchówki. Muchówki są to drapieżne owady. Ich skrzydła drugiej pary są przekształcone w przezmianki. Aparat gębowy jest typu liżącego, kująco-ssącego lub gryzącego. Odnóża tułowiowe zaopatrzone są w przylgi lub przyssawki. Występuje rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Przykładem muchówek jest mucha domowa. Rząd pchły. Pchły są to owady wtórnie bezskrzydłe. To pasożyty ptaków i ssaków. Aparat gębowy jest typu kująco-ssącego. Występuje rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Trzecia para odnóży tułowiowych jest skoczna. Przykład pchła ludzka. Rząd chrząszcze. Chrząszcze jest to najliczniejszy pod względem ilości gatunków rząd owadów. Skrzydła pierwszej pary tworzą skórzaste, grube okrywy osłaniające ciało. Aparat gębowy jest typu gryzącego. Występuje rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Odnóża mogą być różnego typu, a do przykładów chrząszczy zaliczamy trzmiela ziemnego i rochatyńca nosorożca. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o temat związany ze stawonogami. Całe zagadnienie omówiłam bardzo dokładnie. Zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji tego kanału, wszystkich moich kanałów i do usłyszenia wkrótce.